Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć rysia w lesie, to tak naprawdę możecie czekać i będzie bardzo ciężko, żeby spotkać tego kociaka, ponieważ z nimi jest jak ze wszystkimi kotami, chadzają własnymi ścieżkami. I zobaczyć je w lesie to troszkę jak szukanie igły w stogu siana. Pomimo tego, że jest to jeden z największych drapieżników, który zamieszkuje lasy, potrafi on przemykać właśnie między drzewami dla nas niezauważony. Ryś, z którym tutaj jestem, to tak naprawdę jest bobcat, czyli w polskiej nazwie ryś amerykański. Rysie są to koty średniej wielkości i ich kolor futra jest tak naprawdę zależny od lokalizacji, gdzie występują. Im bardziej na północ, tak jak na przykład w Ameryce, w Kanadzie występują białe rysie, a im bardziej na południe ich kolor futra jest ciemniejszy. Na przykład tak, bobcat nawet występują w odmianach czerwonawych. Łapy u rysi są bardzo masywne, zakończone dużymi pazurami, dzięki czemu ułatwia im to poruszanie się w śniegu. Duże, spiczaste uszy, również zakończone czarnymi cętkami oraz krótki ogon w pasy. Rysie posiadają dwuwarstwowe futro, co chroni je bardzo przed zimnem. Tyra jest rysiem, który ma dokładnie 9 miesięcy. Kociakiem, jest bardzo młodym rysiem, poprzez co właśnie jest skora do zabawy. Do mniej więcej do okresu 2 lat jest to kotek, z którym będzie można spędzać czas, przytulać się i on nie będzie wykazywał żadnych zachowań, które mogłyby przejawiać agresję. Właśnie chyba zaczyna jeść mój telefon. O, i kartki jeszcze. Natomiast po osiągnięciu 2 roku życia hormony u tego kociaka zaczną dość mocno buzować. Akurat w tym przypadku jest to samica, więc tutaj sprawa jest troszkę łatwiejsza. Natomiast samca, jeżeli się nie wykastruje, no mogą być z nim niemałe problemy, żeby wejść do tego pomieszczenia. Rysie są aktywne przede wszystkim o zmierzchu i o świcie, a śpią natomiast w nocy w zaroślach i na dużej wysokości. Bardzo lubią się wspinać, co ułatwiają właśnie im nogi oraz cała budowa ciała. I dużo czasu spędzają przede wszystkim w skałach oraz na drzewach. I właśnie na przykład z drzewa czy ze skał wypatrują swojej zwierzyny. Podobnie jak w przypadku dużych i średnich kotów, są one samotnikami i łączą się tylko w momencie rozrodu. Sezon lęgowy występuje u nich mniej więcej na przełomie lutego oraz marca. No a co do pożywienia? W ich menu przede wszystkim są sarny. Jeżeli na ich terenie nie występują sarny, zadowolą się również innymi kopytnymi. Zjadają nawet od 1 do 2 kg mięsa dziennie i co z ciekawostką potrafią upolować ofiarę 4 razy cięższą od siebie. Tyra, ty już dzisiaj pojadłaś? Miałaś jakieś mięsko, wołowinka czy kurczaczek? Chyba lubi tutaj, jak się ją drapie. Ale mruczy. Podobnie jak w przypadku serwali oraz karakali, prowadzą one znakowanie terenu poprzez mocz, co dość mocno śmierdzi. I uwierzcie mi, przebywanie w takich miejscach, które są znaczone przez tego typu koty, przysparza wiele kłopotów dla waszych nozdrzy. W przypadku, gdy te koty przestają polować, Tyra gdzieś właśnie chce uciekać, potrafią one miauczeć, mruczeć, dokładnie tak jak koty domowe. Co przed chwilką zresztą mogliście też słyszeć. Ciąża u rysi trwa około 70 dni. Po tym czasie rodzą się mniej więcej 2 do 3 młodych, które do 6 tygodnia nie opuszczają raczej legowiska. Usamodzielniają się po okresie 10 miesięcy. Tyra ma 9 miesięcy, więc można powiedzieć, że jest jeszcze takim małym kociątkiem. Damy jej jeszcze miesiąc, żeby się tutaj dobrze oswoiła ze wszystkim. 2-3 lata to jest okres, po którym kociaki mogą się rozmnażać. W niewoli dożywają nawet do 20 kilku lat. No i nie są to zwierzęta zagrożone wymarciem. W warunkach naturalnych, na przykład w Ameryce Północnej zdarza się, że gdzieś zjadają je rosomaki, natomiast są to bardzo rzadkie przypadki i te kociaki nie znajdują się na czerwonej liście zagrożeń.
Z tymi rysiami to jest tak, że na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych na poczet programu genetycznego powstała całkowicie nowa rasa. Rasa przypominającego europejskiego rysia lub północnoamerykańskiego rysia rudego z kikutowatym ogonem. Ze względu na podobieństwo, przedstawiciele tej rasy nazwano rysiem amerykańskim. Istnieje też legenda, której przypisuje się pochodzenie tych rysi od kotki samotnie wałęsającej się, która skrzyżowała się ze zwykłym kotem domowym. Znakomici hodowcy amerykańscy byli tak zafascynowani powstaniem kota podobnego do rysia, że postanowili te koty rozmnażać dalej. Założyli towarzystwo hodowlane pod nazwą American Lynx Corporation i opracowali naukowy program hodowlany oparty na kojarzeniach niekrewnicznych. Profesjonalny sposób postępowania z tą rasą świadczy o tym, że właśnie próbowano późniejsze możliwości sprzedawania kotów tej rasy. No ale cóż się dziwić, spójrzcie na Tyrę. Wygląda tutaj jak gwiazda filmowa. I jeszcze daje się głaskać. Nic tutaj się nie przeciwstawia. Idealny kot do nagrań. Prawda? Choć ten ryś może tak naprawdę przypominać wielkiego drapieżnika, spójrzcie na te wszystkie cętki. Mi na przykład bardzo przypomina Irbisa, czyli panterę śnieżną. To tak naprawdę są to przełagodne koty, dające się bardzo oswajać. No który kot inny drapieżny dałby się tutaj tak głaskać, no? No właśnie to jest to, o czym mówiłem. Chociaż wprawdzie rozmiarem znacznie się różni od kotów domowych, to zachowaniem całkowicie je przypomina. Będzie chodził, łasił się, kazał się tulić. Zobaczcie, jak tutaj stanął, żeby być jak po prostu najbliżej człowieka. No zobaczymy, co tak naprawdę zacznie pokazywać, gdy będzie miał już 2 lata, ale ja mam nadzieję, że Tyra pozostanie właśnie takim pieszczochem, jakim jest. Jeju, on... Ale to właśnie nie dokładnie w tym znaczeniu, bo mówi się, że zwierzę stara się komuś wejść na głowę i tak jest w przypadku serwali, które starają się cały czas z człowiekiem walczyć, natomiast tutaj Tyra wskakuje na głowę po to, żeby się przytulać. Rysie świetnie polują, ale też doskonale wyczuwają granicę, jaką należy postawić między człowiekiem a nimi, tak jakby zdawały sobie sprawę po prostu ze swojej wagi i rozmiarów. Potrafią naprawdę subtelnie i po królewsku przemierzać pokoje albo salony. Tyra została odebrana od rodziców, kiedy miała około miesiąca i przewieziona tutaj do właścicieli w wieku 3 miesięcy. Nie wszystkie rysie są takie. I wręcz bym pokusił się o stwierdzenie, że jest to wyjątek. Tyra akurat jest taka, że idzie do ludzi i daje się brać na ręce i dotykać, natomiast większość rysiów raczej tego dotyku unika. Jeżeli odpowiednio rysie wysocjalizujemy i zostaną wychowane, są to koty, które w bardzo mocny sposób są oddane i pragną kontaktu z człowiekiem. Nie zawsze jednak zdają sobie sprawę ze swojej siły, którą posiadają i mogą zadrapać. Tak widzicie, na przykład przy małych próbach zabawy gdzieś te zadrapania jednak powstają. No mają pazury, oczywiście im się tych pazurków nie wycina, bo też chodzą takie plotki. Nie wierzcie w to, nigdy nie wolno kotom wycinać pazurów dla ich dobra, ponieważ przy zdobywaniu pokarmu mogą ten pokarm samemu łapać i jest to dla nich duże bezpieczeństwo. Należy mieć właśnie na uwadze, że koty, chociaż jeżeli nie mają złej intencji, no zobaczcie, te pazury są duże i jeżeli macie w domu dziecko i planujecie przytrzymywanie takiego kota, nieumyślnie one mogą spowodować krzywdę i dla małego człowieczka może to być naprawdę bolesne. Te koty wymagają również specjalnych warunków przetrzymywania, ale o tym za chwilkę. Koty są takie, że one potrzebują rutyny, żeby wdała się w ich życie. Jeżeli każdego dnia będą dostawać dokładnie o tej samej porze jedzenie, czyli jakieś śniadanko, obiadek, podwieczorek, o tej samej porze będziemy przychodzili, je głaskali, one zaczną sobie to kodować jako codzienny rytuał i zaczną do nas coraz bardziej się oswajać. W tym momencie z tym maluchem jest już taka więź, że on nie chce za bardzo spędzać czasu z innymi kotami. Do serwali, z którymi żyje, podchodzi i raczej albo je bije z łapy, albo od nich ucieka, natomiast do ludzi lgnie całą parą i chce tylko z nimi spędzać czas. Teraz jesteśmy u Tyry na wybiegu i za chwilkę go Wam bardziej pokażemy, jakie wymogi trzeba tutaj spełnić, natomiast na początku powiemy sobie o samym pożywieniu.
No nie ma jakichś to specjalnie większych wymagań. Przede wszystkim należy pamiętać, żeby był on wysoko energetyczny. Mam tutaj na myśli dobra wołowina, no i przede wszystkim podawana z kościami, ponieważ te koty bardzo potrzebują dużą ilość wapnia. Na pewno należy pamiętać, żeby zapewnić doskonałą przestrzeń, czyli duży wybieg do spełnienia sił witalnych dla tych kotów. W tej scenerii, czyli w scenerii zimowej, Tajra wygląda wprost przepięknie. Chodź do mnie. Tajrunia, Jezu mnie kociak. Piękny skok. Słuchajcie, co do ceny takiego rysia. Około 5-6 tysięcy euro. Samo pomieszczenie. Ma ono dach, czyli ma tutaj siatkę. Jest to około 2-2,5 metra i tą wysokość trzeba zadaszyć właśnie po to, bo jest to mała naprawdę wysokość i te koty potrafią przeskoczyć taki płot. Na wybiegach jest również pastuch elektryczny. Wiadomo, kot nie ucieknie, bo jest wspaniale oswojony, ale niestety są takie wymogi, że jeżeli chce się przetrzymywać takiego kota, no trzeba takie warunki spełnić ze względu na obostrzenia w zapisach CITES co do przetrzymywania. Te koty są naprawdę bardzo rzadkie. W Kanadzie występuje ich strasznie mało. Na terenie Europy może kilkanaście sztuk. W Polsce, z tego co mi wiadomo, jeszcze chyba ani jeden. No a właśnie nie jesteśmy w Polsce, dlatego przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby Wam te kociaki pokazać po prostu. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ na tym kanale będzie więcej filmów właśnie o takich kotach. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego, jak przetrzymywać takie koty i jak spełnić wszystkie obostrzenia i co trzeba zapewnić w Waszym domu, odcinek macie tutaj, tutaj macie odcinek o serwalach. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona, pana Ira.